Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto czekoladowo-kawowe. Potrzebować będziemy szklankę białek, szklanka o pojemności 250, w moim przypadku 6 jajek, szczyptę soli, 2,5 szklanki mąki pszennej, pół szklanki mleka, pół szklanki oleju, 2 duże łyżki kakao i 1 łyżkę kawy rozpuszczalnej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia i szklankę cukru. Białka ze szczyptą soli i cukrem ubijam na puszystą masę. Białka już mam ubite, dolewam olej, mleko, dodaję kakao i kawę, proszek do pieczenia i porcjami mąkę. Cały czas mieszam. To musi mieć jednolitą konsystencję. To świadczy o tym, że już składniki są połączone. Jeszcze zbierzemy sobie brzegi. Przemieszam i wyłożymy do formy. Formę 17 na 27 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia i ciasto będziemy piekli około 50 minut w 170 stopniach, a później zrobimy poncz. Powierzchnię wyrównujemy i ciasto wędruje do piekarnika. Ciasto czekoladowo-kawowe. Ciasto mamy w piekarniku, a teraz zrobimy poncz. Na poncz będziemy potrzebować 1,5 szklanki mąki pszennej, 2 łyżki kakao, 1 łyżkę kawy rozpuszczalnej, 1 łyżkę mąki ziemniaczanej, 3 łyżki cukru i 1 szklankę mleka gotuję, a w pół szklance rozprowadzę kawę, mąkę, kakao i cukier. I ten poncz należy ugotować. Dokładnie mieszamy i wlejemy na gotujące się mleko. Tylko bardzo dokładnie rozprowadzamy kakao, abyśmy nie mieli grudek. I na gotujące się mleko wlejemy rozprowadzone kakao, kawę i mąkę. Gdybyśmy mieli obawy, że będą grudki, to przelewamy przez siteczko, wtedy mamy pewność, że grudek nie będziemy mieli. Musimy bardzo dokładnie pomieszać. Już mam składniki ponczu połączone, wlewam na gotujące się mleko, gotuję i studzę. Gotujemy 2 minuty i studzimy. A
później, jak ciasto będzie upieczone, to ponczem polejemy ciasto. Mieszamy i gotujemy 2-3 minuty. Później poncz studzimy. I tak oto ciasto kawowo-czekoladowe mamy upieczone i nakuwamy miejsce w miejsce. Robimy dziurki, ciasto jest gorące i polewamy ponczem. I pozostawiamy do całkowitego ostudzenia. Wierzch możemy udekorować startą czekoladą lub orzechami. I tak studzimy ciasto czekoladowo-kawowe. Pozostawiamy do całkowitego ostudzenia. I tak oto ciasto czekoladowo-kawowe mamy gotowe. Ukroimy kawałeczek. Ono jest jeszcze troszeczkę ciepłe. Pozostawiamy do całkowitego ostudzenia. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto czekoladowo-kawowe.